Państwa, którzy choć troszkę uważali na lekcjach biologii, wiedzą, że tytuł naszego filmu to żart. Oczywiście papugi nie zachodzą w ciążę, ale podobnie jak wszystkie ptaki, znoszą jaja, z których wykluwają się pisklęta. A pisklęta są właśnie głównym tematem naszego dzisiejszego filmu. Właśnie potomstwo stanowi dla niektórych opiekunów ptaków problem. Wiele osób, trzymając pary papug, nie chce piskląt. Dlaczego? Dlatego, że uważają, że to kłopot, że jest problem z pozbywaniem się potomstwa. Część opiekunów nie chce mieć kłopotów z pisklętami, a część uważa, że papug jest zbyt dużo i nie powinniśmy ich rozmnażać. W przypadku niektórych zwierząt domowych, jak na przykład psy czy koty, aby nie dopuścić do ich rozmnażania, dokonuje się sterylizacji. W przypadku papug ten zabieg, choć możliwy, to jednak dość skomplikowany, wymagający fachowego przygotowania lekarzy i jednak nieobojętny dla ptasiego zdrowia. Dlatego zabiegu tego powszechnie nie wykonuje się. Antykoncepcja hormonalna, choć możliwa i stosowana u ssaków, w przypadku ptaków jest zbyt skomplikowana i w związku z tym nie stosuje się jej. Przeglądając internet, można natknąć się na różnego rodzaju dobre rady, jak zapobiegać rozmnażaniu się papug. Ale czy one są na pewno aby dobre? Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że trzymanie dorosłej pary papug, jednocześnie uniemożliwiając im składanie jaj i odchowanie potomstwa, godzi w ich dobrostan. I postępowanie niektórych opiekunów, którzy mają się bardzo różnorodnych sposobów, aby zapobiec rozmnażaniu się ptaków, jest absolutnie godne potępienia. Najczęściej udzielaną radą jest: nie dawaj budki, nie będziesz miał problemów. Prawda, rzeczywiście. Budki stymulują ptaki do odbywania lęgów, ale ich brak wcale nie powoduje, że ten najważniejszy popęd w przyrodzie, jakim jest rozmnażanie, nagle zniknie i ptaki będą go pozbawione. Pomijam fakt, że niektóre gatunki papug, jak na przykład nierozłączki, powinny mieć stały dostęp do budki, w której również spędzają noc. Wiele pytań, które otrzymuję, dotyczy agresywnych zachowań papug wobec siebie. Dochodzi do kłótni, często okaleczeń. Pierwsze moje pytanie, które wtedy zadaję, brzmi: czy jest budka? Okazuje się, że najczęściej nie ma. A jeśli w klatce czy wolierze zostanie ona zainstalowana, większość problemów mija. Dlaczego tak się dzieje? Samica, która nie będzie miała możliwości złożenia jaj w gnieździe, nie będzie dopuszczała do siebie samca. Skutkuje to bardzo często wzajemną frustracją. Grozi to również problemami zdrowotnymi, dlatego że samica wstrzymuje składanie jaj często do ostatniego momentu, a to niekiedy się kończy tak zwanym zaleganiem jaja i niekiedy również śmiercią ptaka. Generalnie, jeśli papugi nie mają możliwości zbudowania gniazda i odbycia w nim lęgów, dochodzi bardzo często do wzajemnej agresji, bujek, okaleczeń, a często nawet śmierci papug. Ze złożonych na dnie klatek czy wolier jajek, wysiadywanych przez rodziców, wykluwają się niekiedy pisklęta, ale szanse na ich przeżycie są minimalne. Nie posądzam osób radzących pozbawienie papug budki o złe intencje, ale muszą one sobie zdawać sprawę, że przez swój brak doświadczenia i wiedzy dają rady, których wynikiem są często nawet śmierci papug. Radę, by usunąć papugom budkę, dają nawet doświadczeni hodowcy, którzy postępują tak w przypadku, jeśli papugi odbyły już zbyt wiele lęgów w danym sezonie lub też następny lęk wiązałby się z wykluciem piskląt w okresie, kiedy będzie już na przykład zima i nie będzie możliwe ich wychowanie. Jednak w przypadku papug, które nie odbyły jeszcze żadnego lęgu, pozbawienie ich dostępu do gniazda jest karygodne. I z tego właśnie muszą zdawać sobie sprawę hodowcy, którzy w ten właśnie pochopny sposób mówią, by papugi pozbawić możliwości odbywania lęgów. A więc pytam się, czy taki właśnie sposób postępowania z papugami mający na celu niedopuszczenie do ich rozmnażania się jest zgodny z ich dobrostanem? Ja się pod tym nie podpisuję. Jeśli trzymamy parę papug, która złożyła jaja, wysiaduje je i oczekuje instynktownie, że będą z nich pisklęta, które należy wychowywać,
Zabieranie papugom wysiadywanych jaj, uszkadzanie ich czy podkładanie sztucznych jest tylko doraźnym rozwiązaniem problemu, ponieważ zwykle w niedługim czasie papugi przystępują do kolejnego lęgu. Kolejną metodą mającą na celu zapobieżenie rozmnażania się papug jest trzymanie pary jednopłciowej. Najczęściej, jeśli połączymy bardzo młode jednopłciowe papugi, nawiążą one bliskie relacje i z czasem staną się naprawdę dobrą, dobraną parą. Wśród papug, podobnie jak wśród innych zwierząt, część osobników jest homoseksualnych. Ich homoseksualizm wynika jednak z uwarunkowań genetycznych. Ale jeśli połączymy sztucznie dwa jednopłciowe osobniki, to ich wzajemne relacje mogą niekiedy przypominać te, jakie możemy zaobserwować wśród więźniów w odizolowanych zakładach karnych. Oczywiście będą kopulowały z sobą i nigdy nie będą miały potomstwa. Pomimo pewnych wad, uważam, że ta metoda zapobiegania rozmnażaniu się papug jest akceptowalna. A czy jest to dobrostan? Oceńcie to Państwo sami. Ostatnią, chyba moim zdaniem najbardziej akceptowalną metodą jest trzymanie dwóch papug różnych gatunków. Ale musimy tutaj być bardzo ostrożni i spełnić szereg bardzo rygorystycznych warunków. Mianowicie, muszą to być papugi zbliżone do siebie wielkością, temperamentem, sposobem odżywiania się, a równocześnie tak odległe genetycznie, aby nie mogły z sobą się krzyżować. Jest to szczególnie istotne, dlatego że bardzo często dwa gatunki rzeczywiście są dość odległe genetycznie, ale nie na tyle, aby nie składać jajek, nie wysiadywać potomstwa, które ze względu na istotne wady genetyczne nie może przeżyć. Ponadto jest tutaj bardzo istotna sprawa etyki. Czy powinniśmy krzyżować gatunki? Być może tak, ale w przypadku, jeśli chociaż jeden osobnik należy do tak zwanego załącznika A, czyli papug najbardziej chronionych w środowisku naturalnym, zagrożonych wyginięciem, ze względów etycznych nie powinniśmy tego robić. Jest to w przypadku prawdziwych hodowców absolutnie zabronione. Dlatego łącząc w parę samca i samicę papug należących do dwóch różnych gatunków, trzeba mieć pewność, że nie są zdolne do wydania na świat potomstwa. Jednak generalnie, jeśli macie Państwo parę papug, to najlepsze, co możecie dla niej zrobić, to umożliwić im odbycie lęgów i wychowanie potomstwa. Każda metoda zapobiegająca rozmnażaniu to wybór mniejszego lub większego zła, wynikający najczęściej z naszego egoizmu. Ale zabranie budki lęgowej to zbrodnia.